No, tu jesteś, wszyscy cię szukamy. Zajebiste masz to przebranie w ogóle. Eleganckie. Wiesz, żeś się porobiła, babo? Ej, a tak w ogóle to o co chodzi z tą całą aferą, z tym Darkiem? Weź, pierdol tego cieniasa. Po co ci? Klaudia. Klaudia. Ja pierdolę, co jest? Już, Jasiu, zaraz będziemy w domu. Pomóc? Czego pan chce? Porozmawiać. Nie mamy o czym. Co myślisz, że tak zawsze będzie? Jak tylko przestaniesz mu być potrzebna, to się ciebie pozbędzie i dziecka też. Pomyślałaś o tym? Śpieszę się. Mogę ci pomóc uwolnić się z tego bagna, zanim będzie za późno. To jak będzie? Wiesz, gdzie mnie szukać. Obserwujcie ją dalej. Ja pójdę kogoś odwiedzić. Dzień dobry, pani Potoczna. Już nie taki dobry. No niech pan mówi, po co pan przyszedł i wynocha stąd. Przecież pani też zależy na tym, żeby Tadek Potoczny zniknął z Gorczaka. To pomóżmy sobie nawzajem. Być może nawet będę mógł coś zrobić w temacie pani młodszego syna. Panie komisarzu Lubecki, problem polega na tym, że nic się nie zmieniło. To znaczy? Potoczni nigdy nie współpracowali z psami i nie zamierzają zaczynać. Do widzenia. Rozmawiałem dziś z Tatianą. Jeśli pani nie przyjmie mojej propozycji, to ona to zrobi. A wtedy przykro mi, ale już nie będę mógł nic zrobić w temacie pani synka, Marcina. I naprawdę myśli, że Tatiana przyjmie pana propozycję? Panie komisarzu, gdyby pan coś śmiał, no choćby cokolwiek, nie rozmawialibyśmy tutaj. Niech pan opuści ten lokal. Tak? Zaraz będę.
Hej. Co tu się stało? Znalazł ją gospodarz imprezy. Leżała z poderżniętym gardłem. Zrobili sobie Halloween wcześniej. A gdzie ten gospodarz? I te jej oczy... Kurwa, przecież to była taka ładna dziewczyna. Sorry, Mówiłeś, że jej dobrze nie znałeś. ale znałem Darka, jej faceta, przyszła tu z nim. A może ktoś z twoich gości się dziwnie zachowywał, albo był ktoś, kogo nie znałeś. Wie pan, wiele osób w naszym wieku pracuje w gastro i dlatego właśnie postanowiliśmy sobie zrobić imprezę halloweenową wcześniej. A było, nie wiem, z kilkadziesiąt osób, a połowa z nich miała maski, a druga połowa albo była pijana, albo naćpana. Więc raczej wszyscy zachowali się dziwnie. Ale robiliśmy zdjęcia, naprawdę duże zdjęć. To weźmiemy telefon do analizy. A podejrzewasz może kogoś, kto chciałby jej zrobić krzywdę? W zasadzie to wszyscy ją lubili. A wie pan, kiedy będę mógł tu normalnie mieszkać? No jest to miejsce zbrodni, więc czynności trochę potrwają. Nie zginęła dziewczyna, a ciebie tylko interesuje fakt, gdzie będziesz spać? Nie, no to nie tak. Starzy kupili mi to mieszkanie, jak dostałem się na studia. Są z innego miasta i wolałbym nie kimać u kumpli po prostu. Damy ci znać, kiedy będziesz mógł wrócić. To na razie tyle. A jak znajdziecie tego mordercę wcześniej, to będę mógł tu mieszkać normalnie? Oni się pokłócili. No, ten jej koleś, Darek, on z nią zerwał. Co wy gadacie? Nie zrobiłbym jej krzywdy, Kolega mówił, że się pokłóciliście. bo obściskiwała się, naćpana z jakimś typem. No i może właśnie to wyprowadziło cię z równowagi i postanowiłeś się zemścić, co? Co? Poderżnąłem jej gardło? Ludzie, ja chciałem zakończyć ten związek, bo ostatnio za dużo ćpała. Tak, zrobiłem jej awanturę, ale do cholery jasnej przecież jej nie zabiłem. Jesteś zatrzymany. Skuj go. To nie ja. Co wy robicie? Cicho. Zostawcie mnie. Chłopaki niech mu zdejmą odciski palców. Stój spokojnie, druga. Spokój. Stój! Idziemy. Podejrzany miał sposobność i motyw. Nie miał alibi. Wszystko więc wskazywało na to, że właściwie było po sprawie. Ale dla formalności musieliśmy jeszcze przejrzeć masę materiałów, nagrań, zdjęć i przesłuchać wszystkich uczestników feralnej imprezy. Co, już wszystkich przesłuchałaś? Nie no, co ty. Tydzień nam to zajmie. Tam się przewinęło w nocy z 50 osób. Jak na razie wszyscy zgodnie zeznają, że faktycznie była kłótnia Denatki z jej chłopakiem. Ale dziewczyna zaszyła się w pokoju z zupełnie innego powodu. Z jakiego? Za bardzo odleciała. Może ktoś chciał to wykorzystać. Żeby ją zgwałcić? No może dziewczyna się ocknęła, a komuś zależało, żeby to się nie wydało. Ale przecież uznaliśmy, że to jej chłopak jest zabójcą. No, tak by było dla nas najprościej. Znalazłeś coś na tych zdjęciach? Nie, jeszcze nic. Masz coś jeszcze? Ci, których do tej pory przesłuchałam, zgodnie zeznali, że był tam taki jeden koleś, którego nikt nie znał. Taki przebrany za tego Michaela z horroru. Wiesz, kojarzysz? Może będzie na zdjęciach albo na filmiku. Powtórka z rozrywki. Trup na imprezie halloweenowej. No, prawie trup. Prawie trup.
Zajęty jestem. Chciałam porozmawiać. Jestem zajęty. Ten nowy glina z komisariatu, on przyszedł do mnie. Komisarz Lubecki. Powiedział, że ma dla mnie propozycję. Jaką? Nie wiem. Ja nie chciałam z nim rozmawiać, bo To z nim porozmawiasz. Nie jesteś ciekawa, bo ja tak. A potem do mnie wrócisz i wszystko mi powiesz. Jak będziesz ciągle taka przerażona, to się źle dla ciebie skończy. Rozumiesz? Nie lubię tchórzy. Kurwa. Komisarz Konrad Lubecki, komisariat na Gorczaku. Co tu się stało? Jakiś typ zaatakował Michała. Wyciągnął nóż. Psychol jeden. Chwila, jaki typ? Jakiego Michała? Nie wiem, nie znam gościa. Wbił się na imprezę na Krzywy Ryj. Wyciągnął nóż i próbował mu podrażnąć gardło. Pojeb jeden. Ale dojechaliśmy gnojia. My? No jeszcze 2 kolesi mi z nim pomogło. Ale uciekli, jak zadzwoniłem na pały. W sensie po was. A co z ofiarą? Też z Michałem? No. No w łazience jest. Coś mu się stało? No ma trochę rozwaloną szyję. Nie wezwaliście karetki? Nie no, myśleliśmy, że poradzi sobie sam. Mówił, że nic mu nie jest. Kiedy to się stało? Nie wiem, no. Co się stało z tym nożownikiem? Dostał nauczkę. Ranny w szyję chłopak potrzebował natychmiastowej pomocy medycznej. Karetka od razu zabrała go do szpitala. Napastnik nie wymagał hospitalizacji. Telefony uczestników drugiej imprezy też zostały przekazane technikom do analizy. Na tamtym etapie trudno było nam jakoś powiązać ze sobą te dwie sprawy. Zabójstwo i usiłowanie zabójstwa. To co? Dlaczego go zaatakowałeś? Zrobił ci coś? No im więcej nam powiesz, tym lepiej dla ciebie. Na razie mamy usiłowanie zabójstwa. Przy takim przestępstwie nic ci nie pomoże, że masz 17 lat. A ona? Znasz ją? To nie ja. Co nie ty? To nie ja ją zabiłem. A wiesz, kto to zrobił? A to? Jak mi wytłumaczysz? Taki kostium można dostać wszędzie. Dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego to zrobiłeś? To miała być zabawa. Chcieliśmy go tylko nastraszyć. Nie moja wina, że on się odwrócił i nadział się na ten nóż. A ci jego kumple źle wszystko zrozumieli. Mogę cię prosić na chwilkę? No i miałem rację. Jesteś pewien? No, porównałem zdjęcia z 2 różnych imprez. Jest między nimi 10-15 centymetrów różnicy. A nie stał na jednym bliżej, na drugim dalej? No, 3 razy to sprawdziłem.
To sprawdź jeszcze raz. Dzień dobry. Proszę pana, ja pilnie potrzebuję porozmawiać w tym momencie z jakimś policjantem. Przecież rozmawiamy. Więc albo mówimy, o co chodzi, albo siadamy Dobra. grzecznie na ławce i czekamy na swoją kolejkę. Okej, już tłumaczę. Bo my z żoną rozdaliśmy dzieciom złe cukierki. I musicie je teraz jak najszybciej odnaleźć. Odnaleźć cukierki. Nie cukierki, tylko te dzieci. To jest bardzo poważna sprawa. Wszyscy tu mają zawsze same poważne sprawy. Kurwa, to nie są żarty! Uspokój się, człowieku, bo trafisz na dołek. Co tu się znowu dzieje? Pan rozdał dzieciom cukierki, a teraz chce je odzyskać. Aha. Bo to nie były zwykłe cukierki. To były ekstazy. Dobra, niech pan siada i mówi po kolei. Jak to się stało, że dał pan dzieciom narkotyki? No, to nie ja. Tylko moja żona. Rozumiem, że my nie mamy za dużo czasu, więc bez jąkania i bez wykrętów. No, No bo ja w szafce w kuchni schowałem tabletki ekstazy, bo czasami jak idziemy z kumplami na imprezę, to chcemy sobie wziąć po pigułę, żeby się lepiej bawić. Żona jest totalnym wrogiem takiego zachowania i narkotyków. chyba oczywiste, tak? Do brzegu. No bo myślałem, że będę sprytny i zamiast skitrać to w jakimś takim podejrzanym miejscu, to wpadłem na pomysł, że owinę je w papierki po cukierkach, schowam na widoku, a żona przecież nigdy by tego nie wzięła, bo ma cukrzycę. A potem przyszło cholerne Halloween i ona rozdała wszystkie cukierki dzieciom! Widział pan te dzieci? Tak, no ale tylko przez chwilę, no tak w drzwiach. Miały takie stroje, były poprzebierane na Halloween i jedno wyglądało jak wampir, a drugie takie jak trup, jak zombie. Wampir i zombie, tak. Dobra, kiedy to było? Nie wiem, jakieś 2 godziny temu szliśmy z chłopakami na imprezę, więc poszedłem po piguły, patrzę, nie ma piguł. Myślę, co tu się dzieje i wtedy do mnie dotarło, co się stało, no i szybko przybiegłem tutaj do was. Ile lat mogły mieć te dzieci? Mniej więcej. Nie wiem, nie znam się na dzieciach, takie małe, nie wiem, 8, 10. Dobra, pojedzie pan ze mną. Jeżeli to były małe dzieci, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że rodzice nie pozwolili im się oddalać od domu zbyt... Michael, kolejne mamy. Ja nie mogę teraz, muszę pojechać w teren. Jest coś ważniejszego niż potrójne zabójstwo? Tak, życie 2 dzieci jest poważnie zagrożone. Boże święty, one mogą być wszędzie, a jak się rozeszły po domach. Niech pan się uspokoi i przestanie histeryzować. Matko, jak któreś to zje i coś mu się stanie. Jak im gdzie coś stanie, to będzie moja wina i ja pójdę siedzieć. Dobra, proszę mnie posłuchać. Jest pan teraz jedyną osobą, która jest w stanie rozpoznać te dzieci, więc jeżeli pan się nie ogarnie, to na pewno coś im się stanie. Rozumiemy się? To są te dzieci? Proszę się skupić, czy to one? Pokaż, jakie masz. Ja mam takie, a ty jakie masz? Tak. No chyba tak. Ej, czekajcie! Ej, stójcie! Nie jest tego. To oni. Posłuchajcie mnie, to jest bardzo ważne. Czy którekolwiek z was jadło już te cukierki? Nie, bo właśnie je rozdzieliliśmy. Ja będę musiała je skonfiskować. Bo? Bo... Proszę bardzo, niech pan się teraz tłumaczy. No, proszę. Bo to są moje cukierki. Gówno prawda, pan kłamie. A nawet jeśli nie, to trudno. Pan się nie przebrał, więc pan się nie bawi. No tak, ja się nie przebrałem, ale ta pani się przebrała. Ja się nie przebrałam, tylko jestem prawdziwą policjantką. Dzień dobry, sierżant Adrianna Majcher. Ja muszę wam zabrać te cukierki, bo dostałam informację, że
One są bardzo przeterminowane i można się pochorować od nich, pochorować się. Jeśli mamy je wam oddać, to chcemy w zamian nowe. I to 2 razy tyle. No to spryciarze z was. Ale dobra, niech będzie. No co pan tak stoi? Niech pan leci do sklepu już. Tylko ja nie mam portfela, bo zostawiłem w domu i szybko przybiegłem na komisariat. Nie no, bez jaj. To ile za te cukierki? Tak z 5 dych. Za jedną torbę. No to ja nie mam. Zobacz, impreza jest naprawdę zajebista. Szkoda, że cię tutaj nie ma. Ale przynajmniej patrz, Dynia mi ciebie przypomina. Też jest taka gruba i nie lubi policji. Dokładnie tak jak ty. Boże, ale mnie przestraszyłeś. Zajebisty strój. Trudna noc, pełna trupów i duchów, co? 2 zabójstwa, 1 usiłowane. Żaden rekord na Gorczaku. Ale sam pan tego chciał, komisarzu. Nie musiał pan przecież tutaj zostawać. To ja będę u siebie. A, technicy powiedzieli, że znaleźli coś ciekawego na telefonie pierwszej ofiary. Ma pan to na mailu podobno. Okej. Pierdolony śmieciu! Jak może być kurwa tak żałosnym szczurem? Jebany chuj! Weź mu przypierdol, niech się nauczy w końcu. Serio? Naprawdę, pani władzo, to nie jest chyba konieczne. Oczywiście, że to jest konieczne. Posiadanie narkotyków, a do tego narażanie zdrowia lub życia małoletnich. Od razu panu powiem, że nieźle pan sobie nagrabił. Co się dzieje, Bogdan? Wszędzie cię szukam. Dlaczego pani założyła mu kajdanki? Błagam, niech pani nic nie mówi, proszę. Niestety, będę musiała zabrać pani męża na komisariat. Zapakował narkotyki w papierki po cukierkach, a pani nieświadomie rozdała je dzieciom. Będę potrzebowała dowód osobisty pani męża. Pani zresztą również. Mój? Ale po co? No jak to? Muszą państwo złożyć zeznania na komisariacie. Może to jednak nie będzie konieczne. No, ja z nim w domu się rozmówię, o. Proszę państwa, chyba sobie państwo nie zdajecie sprawy z tego, co się tutaj stało. Posiadanie to jedno. Ale narażenie zdrowia dzieci? Gdybyśmy my nie znaleźli tych narkotyków w porę, to tym dzieciom mogło grozić śmiertelne niebezpieczeństwo. Nie zagrażało. Słucham? No, nie groziło, bo tu nie ma żadnego ekstazy. Jak znalazłam te dragi w kuchni, to się wkurzyłam i spuściłam je w kiblu. Ania, co ty mówisz? Będziesz ojcem niedługo. Proszę pani, mój mąż nie może przeżyć tego, że po porodzie jego zakichana wolność się skończy. I zachowuje się jak zerwany ze smyczy i eksperymentuje z dragami. Prosiłam go, żeby tego nie robił. Od tego świństwa można się uzależnić, prawda? Ale on swoje. Dobra. Wyjaśnijmy sobie coś. Okłamała pani męża, że
rozdała pani dzieciom narkotyki tylko po to, żeby go ukarać? Jezu, dziewczyno, czy ty wiesz, co ja przez ciebie przeżyłem? I bardzo dobrze. Nie mów mi, że teraz zamierzasz jeszcze ćpać. Nie zamierzam, ale tak się nie robi, ja przez ciebie mogłem iść siedzieć. Skąd mogłam wiedzieć, że od razu polecisz z tym na policję? To jest akurat jedyna odpowiedzialna rzecz, którą zrobił pani mąż w tej sytuacji. Dobra, wyjaśnijcie sobie państwo to w domu. Ja naprawdę mam poważniejsze rzeczy do roboty. Przepraszam, to było idiotyczne. No, ja się po prostu niego bałam. Ma pani przy sobie ten dowód osobisty? Spisze pani dane. A pan z samego rana pojawia się na komisariacie złożyć zeznania, tak? Niech pan już naprawdę wydorośleje, okej? Mogę sobie chociaż zabrać cukierki? Nie! I jak tam, Majcher? Znalazłaś te dzieciaki? Zabrałaś im cukierki? Tak. Znalazłam dzieciaki i 2 nieodpowiedzialnych dorosłych. Już mam dosyć tego Halloween. Jak u ciebie? Prześwietliliśmy telefony ofiar i co się okazało? Że wszystkie stosowały przemoc i dzieliły się tym w internecie. Wrzucali filmiki, foty. Czyli co? To była jakaś zemsta? 2 przemocowców nie żyje, 1 trafił do szpitala. To mi pasuje na motyw. Tylko jeszcze nie wiem, czy ofiary same zaatakowały swoich oprawców, czy był ktoś trzeci. Na dołku siedzi nożownik. Może warto go jeszcze raz przesłuchać. Już 3 razy to robiłem. Trudno do niego dotrzeć. Potrzebujemy konkret, bo inaczej znowu pójdzie w zaparte. Weź zerknij, może ty coś zobaczysz, bo ja już nic nie widzę. Łeb mi pęka. No pokaż. Pierdolony śmieciu! Jak może być kurwa tak żałosnym szczurem? Jebany chuj! Weź mu przypierdol, niech się nauczy w końcu. Zatrzymaj. Trochę niewyraźne, ale tu. Widzisz? To są jakieś blizny. Ten na dołku ma takie same sznyty. Jeśli komisarz Lubecki miał rację, to musieliśmy się spieszyć, bo na nagraniu oprawców było 3. Niestety nie udało nam się ustalić tożsamości ostatniego z nich. Na szczęście technicy znaleźli telefon niedoszłego zabójcy, który siedział u nas na dołku. Postanowiliśmy przesłuchać go jeszcze raz. Ale tym razem mieliśmy czym go docisnąć. Gnębili cię, nie dawali ci żyć. Dlatego to zrobiłeś? Dlatego postanowiłeś ich zabić? Na razie jesteś jedynym podejrzanym. Będziesz skazany za morderstwo Klaudii Bogdanik i usiłowanie zabójstwa Michała Tomaszewskiego. Jesteś pewien, że tego chcesz? A może chcesz zobaczyć filmik jeszcze raz? Co? Nie! Zginęła jeszcze jedna osoba, jak tu siedziałeś. Więc wiemy, że nie działasz sam. Ty nie byłeś w stanie go zabić. Zawahałeś się, dlatego Michał przeżył. Ty nie jesteś mordercą. Na filmiku były 3 osoby. Zaatakowaliście je wszystkie? Ale przecież takich sytuacji mogło być więcej. Są jeszcze inni oprawcy? Chcecie zabić kogoś jeszcze? Pomóż nam złapać twojego wspólnika, a obiecuję, że pogadam z prokuratorem o okolicznościach łagodzących. On musi umrzeć. Dlaczego?
Gnębili nas. Mnie i wielu innych. Takie osoby traktują innych ludzi jak ścierwa. Nie zasługują, żeby żyć. Kazali mi lizać buty, rozbierali mnie, wsadzali do kosza na śmieci ze śmierdzącym jedzeniem. To są potwory. To są prawdziwe potwory. A dlaczego? Bo słucham innej muzyki, bo nie lubię imprez i dragów, bo jestem inny. Dlatego postanowiłeś coś z tym zrobić. Odezwał się do mnie. Powiedział, że ma pomysł i że zrobimy to w Halloween. Założyliśmy grupę w internecie. Nie uwierzycie, ile osób się dołączyło, ile osób nam kibicowało, ile osób jest w takiej samej sytuacji jak ja. Ten sukinsyn dzisiaj zginie. Wykrwawi się jak wieprz, a wy nic z tym nie możecie zrobić. Dobra. Zaniosę telefon technikom. Niech go odblokują. Znajdziemy tę grupę. Poczekaj, nie mamy czasu. W każdej chwili możemy mieć kolejną ofiarę. Nie! On musi umrzeć! Oddaliśmy odblokowany telefon technikom, powiedzieliśmy im o tej grupie. Wszystko było w tamtej chwili w ich rękach. Liczyła się każda minuta. Powiedz, że coś masz. Przetrzepałem tę grupę, ustaliłem IP wspólnika, a po nim jego dane. Mów. Krzysztof Wencel, ale te dzieciaki to mają naprawdę przesrane. No ale też trochę namieszane w głowach. Parę osób chciało się przyłączyć do akcji, ale wystraszyli się. Powiedzieli, że może następnym razem. Kurwa, do rzeczy, nie mamy czasu. No, mam jego numer telefonu. Gdzie teraz jest? No to nie jest takie proste. Koleś nie jest głupi, wyłączył GPS-a. Myślał, że to wystarczy, ale no posłużyłem się może trochę starszą i mniej dokładną metodą, ale za chwileczkę będę miał jego triangulację, w sensie przybliżoną. O, jest. Okolice ulicy Barskiej i Liściastej. Dokładność. 200-300 metrów. Słaby zasięg. Ale to może być podwórko. To tu? Konrad. Policja! Rzućcie policja! Już to było! Ręce. Pod ścianę. Maskę zdejmuj. Kurwa, przepraszam. Z policji jesteś. To będzie rzeźnia. Zemszczę się za nas wszystkich. Ten skurwysyn odpowie za to, co zrobił. Zacznę każdego, kto stanie mi na drodze. Cała Polska usłyszy o tym, co zrobiliśmy. A wtedy nasi oprawcy zaczną się bać i więcej nie podniosą na was ręki. Tak. Właśnie robi live'a na grupie. Musiał włączyć GPS. Mam jego dokładne współrzędne. Mów! Liściasta 17. To 150 metrów od was. Policja,
Rzuć to! A nie zatrzymacie mnie! Odłóż to, słyszysz? Spokój się. Odłóż to! Spokojnie. Zastanów się, co robisz. Odłóż ten nóż! Policja! Stój! Wszystkich nas nie zatrzymacie! Spokój się! Zabójca wciągnął chyba tonę amfetaminy. Prawie nie czuł bólu, miał nadludzką siłę. Serio, czułam się jak w jakimś horrorze. Tuż przed przyjazdem pogotowia dostał zapaści, trafił na oddział toksykologii. Nie było mowy, żeby go zatrzymać i przesłuchać w tym stanie. Różowy z pomarańczowym. Plus 15. No i na co komu te amerykańskie święta? Mało to mamy własnych słowiańskich? Panie komisarzu Lubecki, a dużo jeszcze tych morderców kręci się po ulicach? Bo wie pan, strach się bać, a ja zaraz kończę zmianę. Panie sierżancie Broda, oni atakowali tylko tych, co dręczyli innych. No ale pan z pana anielskim usposobieniem przecież nie ma się czego bać. No. Złapaliście go? Jest w szpitalu, ale wyjdzie z tego. Czeka was za to długa odsiadka. I co? Jesteście z siebie dumni? Zamykacie ludzi, którzy nie zgadzają się z niesprawiedliwością. Bronią tych, którzy już nie dają rady. Tną się, popełniają samobójstwa. Według was powinniśmy cierpieć w milczeniu, tak? Nie, ale w ten sposób nie można walczyć z przemocą. Ognia ogniem nie zwalczysz. Chociaż rozumiem, że czasem cholernie kusi. Odciski palców z pierwszego miejsca zbrodni należały do twojego wspólnika. Z ostatniego też. Ty nikogo nie zabiłeś. I w pewnym sensie pomogłeś nam powstrzymać zabójcę. Umieszczę to w raporcie. Powinieneś wyjść za parę lat. Nie spierdol tego. Nie śpieszyło się panu dzisiaj do pracy? Zdecydowałaś się? Powiedzmy, że wysłucham, co ma mi pan do powiedzenia. Zdradzisz nam kryjówkę tatka Potocznego i wystawisz go nam. A my zapewnimy ci ochronę. Twojemu dzieciakowi też. I to tyle? Po to tu godzinę na pana czekałam? Ja nie wiem, w co ty grasz, ale to niebezpieczna gra. I nie chcę za parę tygodni wsadzać cię do plastikowego worka, jak już się znudzisz Potocznemu. Na szczęście nie jest pan jedyną opcją na Górczaku.
Jak śmiesz tu przychodzić? Ja chciałam porozmawiać. Trzeba było o tym myśleć wcześniej. Pani Mario, ja chciałam panią przeprosić. Ja zrozumiałam, że popełniłam błąd i Tadek... On nie jest taki jak wy. Ja się nie mogę czuć przy nim bezpiecznie. Dziecko, nie wysilaj się. Ja wszystko rozumiem. Ale powiedz mi, Tadek naprawdę myśli, że ja jestem tak naiwna, że uwierzę w to twoje nagłe nawrócenie? Powiedz mu ode mnie, że jego dni na Gorczaku są policzone. A ty, jak tutaj jeszcze raz przyjdziesz, to obiecuję ci, że żywa stąd nie wyjdziesz. Niech mnie pan wypuści, proszę. Nikomu nic nie powiem. Policja, odsuń się od niego! Sernik. A ja pytam, gdzie on jest? A ja mówię sernik. Mam tu coś lepszego. A? Zainteresowany? Na takiej maszynce będziesz wyglądał jak prawdziwy facet. Wszystkie laski to lubią. Ksiądz już umówiony, sala weselna zaklepana. Nie masz czym się martwić. Dziewczyno, ogarnij się i szukaj prawdziwego ojca.